Projektory. Kiedyś marzenie wielu. Przed epoką tanich monitorów czy telewizorów LCD był to jedyny sposób na kino domowe z wielkim ekranem. Początkowo projektory DLP, dziś również LED czy LCD. Są jeszcze projektory laserowe, ale to już inna półka cenowa. Wraz z rozwojem technologii zaczęły mocno tanieć. Dziś najbardziej ekonomiczne rozwiązania zaczynają się w okolicy 250-300 zł. W tym materiale porównamy 4 projektory polskiej firmy Zenwire, która to jest partnerem dzisiejszego materiału i która to właśnie dostarczyła te sprzęty do dzisiejszej recenzji. Cześć, ja jestem Greku i dzisiaj zaproszę Was do przeglądu projektorów firmy Zenwire. Wszystkie prezentowane dziś urządzenia możecie kupić zarówno na Allegro, jak i w sklepie internetowym zenwire.eu. Linki znajdziecie w opisie. No to zacznijmy od najmniejszego urządzenia, czyli Zenwire A10. Ten tani projektor jest naprawdę niewielki. W pudełku znajdziemy sam projektor zasilany na 12 V, czyli dodatkowo zasilacz oraz pilot. Nie wspominam oczywiście o papierach i instrukcji. W przypadku projektora Zenwire A10 postawiono przede wszystkim na mobilność. No i mały rozmiar. Oznacza to, że projektor Zenwire A10 może również działać z wykorzystaniem zewnętrznego, przenośnego źródła 5V, czyli po prostu powerbanka. Pozwala to twierdzić, że projektor jest naprawdę przenośny. Zenwire A10 radzi sobie jednak znacznie lepiej przy zasilaniu 12 V, kiedy to jest sporo jaśniejszych. Jednak trzeba iść na kompromisy. Mobilność w tym przypadku osiągamy kosztem jasności. Deklarowana jasność tego projektora przy zasilaniu sieciowym to 1800 lumenów, kontrast 2000 do 1. Rozdzielczość natywna to jedynie 480×360 pikseli, pozwala obejrzeć film z napisami. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to Full HD, czyli jest downscaling. Projekcja jest oparta na dwucalowej matrycy LCD. Jednym z mankamentów jest to, że natywnie Zenwire ma proporcję ekranu 4:3. Projektor przeznaczony jest do pracy z ekranami od 13 do 100 cali. Odległość projekcji od pół metra do 3,3 metra, czyli 330 cm. W projektor zbudowany jest głośnik 3 W, lecz traktujcie to raczej jako rozwiązanie awaryjne. Polecam zewnętrzne źródła dźwięku. Projektor jest niewielki i na spodzie znajduje się gwint umożliwiający montaż na statywie, Gorilla Pod czy po prostu w uchwycie lub stojaku. Projektor może pracować z lokalnego źródła, to jest karty SD czy pendrive. Pozwoli to uruchomić pliki wideo, audio, jak i odczytać pliki TXT. Koniecznym będzie jednak pendrive z systemem plików FAT32. Chwilę mi zajęło, zanim zorientowałem się, że exFAT nie działa. Projektor posiada możliwość podpięcia oczywiście zewnętrznego źródła obrazu po HDMI. Zenwire to ekonomiczna konstrukcja, która kosztuje niewiele, no i też oferuje podstawowe parametry. Można ją wykorzystać do obejrzenia filmów, gdy dzieciaków jest więcej w domu, jakieś urodziny czy imieniny, czy nawet nocowanie kolegów. Ostrość regulujemy przy pomocy tej bocznej wajchy. Całość regulowana jest za pomocą guzików umieszczonych na szczycie tego projektora, a także za pomocą załączonego do niego pilota. Zenwire Q6. To już większa konstrukcja, dająca znacznie więcej możliwości. Deklarowana jasność projektora to 4000 lumenów, czyli 1700 ANSI. Kontrast 2000 do 1. Rozdzielczość natywna to już HD Ready, czyli 1280×720 pikseli, pozwalająca obejrzeć filmy z napisami czy cieszyć się grą. Maksymalna rozdzielczość interpolowana to Full HD, projekcja oparta jest na technologii LED. Z wykorzystaniem tego projektora można wyświetlać obraz na ekranie od 30 do 170 cali.
odległość projekcji od 115 do 550 cm. W projektor zbudowany jest głośnik 3W, lecz tak jak poprzednio traktujcie to jako rozwiązanie awaryjne. Polecam zewnętrzne źródło dźwięku, choć jest on troszkę lepszy od poprzednika. Projektor posiada złącze HDMI oraz AV. Oczywiście przejściówkę do RCA znajdziecie w komplecie. Mamy też kabelek HDMI, w zestawie również znajduje się pilot. Kabelek jest jednak bardzo krótki i myślę, że powinniście zaopatrzyć się w jego dłuższy odpowiednik. Dodatkowo w urządzeniu znajduje się mini jack. Standardem jest również odtwarzanie materiału zapisanego na dysku USB lub pendrive. Projektor może działać z wykorzystaniem wbudowanego głośnika 3W. Głośność projektora to około 25 dB podczas pracy. Słychać to w momencie, kiedy nic się nie dzieje, ale w momencie, kiedy oglądacie film czy gracie, ten szum przechodzi w tło. Projektor zamontujemy na statywie czy uchwycie za pomocą wbudowanego gwintu. Projektorem zarządzamy za pomocą dotykowego panelu. Jest to wygodne i intuicyjne. Mimo że do projektora dołączony jest pilot, nie musimy wcale z niego korzystać, by obsłużyć jego funkcję. Przyda się on natomiast, gdy projektor zostanie zamontowany gdzieś, nie wiem, na suficie, gdzie nie mamy do niego łatwego fizycznego dostępu, wtedy pilot będzie naprawdę przydatny. Projektor ma wbudowany zasilacz, więc potrzebujemy jedynie płaskiego kabla dwupinowego, który oczywiście jest dołączony w zestawie. Obraz regulujemy za pomocą fizycznego pokrętła, regulując ustawienie soczewki projektora. No i projektor Zenwire S5. Ten projektor posiada już natywną rozdzielczość Full HD, czyli 1900 na 1080 pikseli. Jasność 4500 lumenów, czyli 200 ANSI przy 4000:1. Projektor obsłuży ekran do 200 cali. Moc samej lampy to 70 W. W przypadku Zenwire S5 mamy do czynienia z bardziej zwartą konstrukcją. Zaślepka obiektywu jest wbudowana w obudowę, więc nie ma obaw, że ją zgubimy. Ten model posiada fizyczne przyciski na szczycie obudowy, za pomocą których z powodzeniem możemy sterować. Pilot jest również dołączony. Projektor posiada wyjście HDMI, VGA, mini jack oraz wyjście AV. Ponadto mamy do dyspozycji dwa porty USB. Dla miłośników prostych, niezawodnych rozwiązań Zenwire mamy dostęp do ręcznej korekty ostrości oraz korekcji obrazu Keystone. Pozwoli to nam na korekcję obrazu w przypadku, gdy projektor znajduje się bliżej górnej lub dolnej krawędzi ekranu, czyli na przykład wisi pod sufitem. To, co odróżnia w szczególności ten projektor od poprzedników, to wbudowany Miracast i AirPlay, który pozwala streamować bez konieczności podpinania kabli bezpośrednio z telefonu, z Androidem lub za pomocą iPhone'a. Jeżeli macie komputer z iOS lub co najmniej Windows 10, to ta funkcja jest również dla Was. Pamiętajcie jednak, że komputer musi być wyposażony w kartę Wi-Fi. Już samo to daje przewagę temu projektorowi nad dwoma poprzednimi. Otrzymujemy dużo większą elastyczność korzystania z tego urządzenia. Projektor posiada oczywiście wbudowany głośnik, który wystarcza za podstawowy odtwarzacz audio. Tak jak w przypadku poprzedników, dla pełni kinowych doznań zalecam zewnętrzne źródło dźwięku, choć podczas testów nie przeszkadzało skorzystania z wbudowanego audio. Lecz nie jest to z pewnością dźwięk wbijający w fotel. Deklarowana głośność projektora to 25 dB. Projektor słychać, lecz nie jest to dźwięk, który w istotny sposób burzy nasz komfort. W przypadku, gdy oglądamy jakiś film, jest to faktor pomijalny. Projektor Zenwire YG550. Na koniec najdroższy i bez ogródek, można powiedzieć, najlepszy projektor. Jasność w sposób istotny odbiega od poprzedników. To 8800 lumenów. Daje to 550 ANSI, co jest naprawdę widoczne. Podczas testów aż kusiłoby wykorzystać go w parze z
większym ekranem. Projektor posiada kontrast 6000:1 i został przeznaczony do pracy z 220 calami. Sama lampa projektora posiada moc 133 W i tak jak wszystkie poprzednie lampy w omawianych projektorach posiada deklarowaną żywotność 30 000 godzin. Natywna rozdzielczość tego ekranu to 1920 na 1080 pikseli, czyli Full HD. Co odróżnia ten projektor, to elektroniczna korekcja ostrości za pomocą przycisku włącz-wyłącz, który wyposażony jest również w obrotowy pierścień. Możemy dosterać ostrość tego projektora. Podczas korekcji na ekranie wyświetla się okrągły znak kontrolny, który ułatwia proces korekcji. Dodatkowo na tyle projektora znajduje się pokrętło, za pomocą którego możemy skorygować obraz w technologii Keystone, czyli po prostu korekcja trapezowa. Jakość dźwięku w przypadku tego projektora jest również dużo lepsza. Osiągnięto to dzięki parze dwóch głośników 5W stereo z obsługą Dolby. W przypadku tego projektora jakość dźwięku była naprawdę zadowalająca. Oglądając nim filmy, nie przychodziło mi do głowy, że muszę podpiąć zewnętrzny głośnik, tak by bas był lepszy. Dobra jakość obrazu, jasność i kontrast szły w parze z dźwiękiem, który był dostosowany do warstwy wizualnej. Ten projektor zrobił na mnie najlepsze wrażenie. Zwarta konstrukcja z wbudowanymi, jak już wspomniałem, głośnikami, wbudowany zasilacz oraz przełącznik. Dołączono standardowy kabel zasilający komputer, czyli kabel z uziemieniem 3-żyłowy. Projektor posiada szerszy zestaw cyfrowych złącz, czyli 2 porty HDMI oraz mini jack dla audio. Na górze obudowy znajdują się przyciski. Dodatkowo znajdują się 2 porty USB. Soczewkę projektora zabezpieczymy załączoną pokrywką. Projektor również posiada możliwość podpięcia obrazu za pomocą Wi-Fi, to znaczy jest wyposażony w Miracast i AirPlay. Tak jak w przypadku ZenWire S5, do ZenWire Y550 podepniemy się za pomocą telefonu z Androidem lub iPhone'em. Możliwe jest również wykorzystanie komputera z Windows lub Apple'a z iOS-em. Podsumowując, przetestowałem 4 projektory. Od najmniejszej przenośnej konstrukcji ZenWire A10, która może szczycić się mianem mobilnej, ponieważ działa również z wykorzystaniem zasilania 5V, w tym z powerbanka. Przez 2 projektory średniej półki ZenWire Q6 i S5, które są już wystarczające, by korzystać z nich okazjonalnie do grania czy oglądania filmów. Kończąc na ZenWire G550, który jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcecie korzystać z naprawdę wielkich ekranów. Jednak zarówno Q6, jak i S5 to naprawdę dobry stosunek cena-jakość. S5 wyposażony jest w Miracast i AirPlay będzie dobrym rozwiązaniem, gdy nie chcecie ciągnąć kolejnego kabla. W tym przypadku wystarczy kabel zasilający, a źródłem obrazu może być Wasz telefon. Każdy z tych projektorów wypróbowałem w terenie, czyli podczas wieczornego i nocnego kina pod chmurką. Mając obawy w stosunku do ZenWire A10, miło się zaskoczyłem. Ekran był widoczny, i to nawet nieźle. I to jeszcze przed zmrokiem. I to w sąsiedztwie oddalonej o kilkadziesiąt metrów lampy ulicznej. Mankamentem tego projektora jest jednak natywne 4:3. Do oglądania filmów czy zwłaszcza kreskówek jest ok. Jeżeli chcecie zrobić dzieciakom frajdę na wakacjach, do oglądania filmów czy grania będzie w porządku. Możecie go również wykorzystać do rysowania, rzucając grafiki i odrysowując kontury bezpośrednio na ścianie czy jakiejś większej kartce. ZenWire Q6 i S5 w plenerze dają sobie radę znakomicie. Obraz jest dobry i wystarczająco jasny. Podczas widoku pulpitu Windows jednak widać różnicę pomiędzy rozdzielczościami matrycy na korzyść S5. Jednak gdy przejdziemy już do oglądania filmu, te różnice nie są już tak bardzo widoczne. Natywne 16:9 powodują, że nie tracimy nic na możliwości matrycy podczas przeskalowania, jak to miało miejsce w poprzednim projektorze ZenWire A10. No i na koniec ZenWire YG550.
Tutaj nie ma już się do czego przyczepić. Znakomita jakość obrazu przy dobrym kontraście. Dobra jakość dźwięku i rozdzielczość matrycy. Natywne Full HD, no i zestaw dwóch portów HDMI. Na przykład dla konsoli czy dekodera lub komputera. Dodatkowo możemy skorzystać z Miracast czy AirPlay i podpiąć się za pomocą urządzeń mobilnych. Do pomocy przy testach zatrudniłem profesjonalistów w postaci 8- i 10-latka. Muszę powiedzieć, że ich ocena również wskazała na ten projektor. Na koniec dodam, że każdy z projektorów możecie kupić bezpośrednio na stronie Zenwire.eu. Linki znajdują się w opisie filmu na dole. W tym przypadku gwarant i sprzedawca to ta sama osoba. I w przypadku problemów uzyskacie pomoc techniczną, jak i wasza gwarancja będzie realizowana u samego źródła. Dla widzów kanału kod promocyjny, który znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcecie kupić go na Allegro, linki znajdują się w opisie poniżej. W chwili nagrania tego filmu najtańszy projektor A10 kosztuje 299 zł, najdroższy YG 550 1180. Jeżeli nie zależy Wam jednak na mobilności i małych rozmiarach projektora, to zacznijcie swoje rozważania zakupowe od Q6. Jednak jeżeli chcecie korzystać z projektora na przykład w namiocie, to A10 będzie dobrym rozwiązaniem. Jakie są Wasze doświadczenia z projektorami? Co sądzicie o rewolucji? Co sądzicie o ewolucji, jaką przeszły przez ostatnie lata? Dajcie znać w komentarzach. Ja jestem Greku i dziękuję Wam, że obejrzeliście materiał do końca. Zachęcam Was do oglądania następnych. No i to wszystko. Pozdrawiam Was i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.